Cześć, witam Cię na kanale poświęconym fotografii analogowej. Dzisiaj chciałbym Ci zaprezentować najładniejszy aparat, jakim zdarzyło mi się fotografować, Voigtlander Vitessa. Aparat, który został zaprezentowany po raz pierwszy w 1950 roku i wyróżniał się wyglądem, jakością, sterowaniem i obiektywem. Wygląd, no widać. Jest to aparat, którym jak wyjdzie na ulicę, czy to w latach 50., czy współczesnych, to osoba, która jest zainteresowana fotografią, coś wie na temat fotografii, niemożliwe, żeby się nie obejrzała, popatrzeć, wow, a czym on robi zdjęcia? A jak wie, czym robi zdjęcia, bo wielu osób wie, co to jest za aparat, powie, on robi Vitessą zdjęcia. To jest aparat, który miał wzbudzać podziw, zazdrość. On nie był tani. Nie był tani, bo od razu możemy powiedzieć, tak jak na dzisiejsze ceny, to on by kosztował około $1500 współcześnie, ten aparat. Także on nie był tani, ale nie miał być tani. Miał być ekskluzywnym aparatem. Dlatego też druga część, czyli jakość wykonania. Jakość wykonania jest na najwyższym poziomie. Wielu recenzentów porównuje go do Leica, ale w celu pokazania, że no, lepiej się nie da. Lepiej się nie da zrobić. Te chromy, te gładzie, zaokrąglenia, wszystko w nim jest, no, tak jak ktoś mówił, to aksamitny metal, tak wyszlifowany, że aż się go chce dotykać, a chce się przyjemność robić nim zdjęcia. Do tego, to o czym wspomniałem, mechanika. Precyzja mechaniki tego aparatu jest na najwyższym poziomie. To jest klasa sama w sobie. Oprócz wykonania, to robiąc nim zdjęcia, wiesz, że trzymasz narzędzie najwyższej jakości w ręce. Sterowanie natomiast tym aparatem, bo wspomniałem już o sterowaniu, jest przynajmniej, powiedzmy uczciwie, dziwaczne. Bo to, co widać tu u góry, czyli ten tłok, od którego zresztą aparat czasami miał niemiecką nazwę, przezwisko takie, czyli latarnia morska Light Turn, właśnie od tego. Był to opatentowany przez Voigtlandera Kombi Plunger, czyli system naciągu filmu. Naciąga migawkę i film jednocześnie. System opatentowany i niespotykany w aparatach. Praktycznie znam jeszcze jeden aparat, który używa podobnej dźwigni, tylko z boku, do naciągania i przewijania filmu. Do tego jeszcze obiektyw chowany za tak zwanymi drzwiami od stodoły, określanymi jako drzwi od stodoły, co też wygląda ciekawie. Natomiast jeśli ja go złożę, to przy okazji może, żeby go złożyć, tu są takie dwa czerwone półksiężyce, trzeba je jednocześnie nacisnąć i aparacik się bardzo ładnie chowa. Jak jest zamknięty, możemy schować tą dźwignię w tej chwili, naciągając filmu, leciutko przekręcić, jest zablokowane. Aparat w ten sposób jest kieszonkowy, poręczny i porównywalny do Leica M4 wielkościowo, jeśli chodzi o to wszystko po zamknięciu. Kompaktowy, ładny, przyjemny. Produkowany był od 50 roku, jak powiedziałem, początkowo z jednym obiektywem. Był to Ultron 50 ze światłem 2.0. To obiektyw został opracowany przez inżyniera Tronniera. Zresztą opracowany został przez tego inżyniera w roku 1937. Opatentowany był wtedy jako Xenar 5 cm 2.0. Później w tych latach 50. został, czy na początku lat 50., na końcu lat 40. został przeprojektowany przez niego dla Voigtlandera Prominenta i użyty właśnie też w tej Vitessie. I z tą Vitessą przez 4 lata był tylko ten jeden obiektyw sprzedawany. Ten obiektyw, który ja mam tutaj. Obiektyw wyróżniający, jeszcze jest to podwójny Gauss. W sumie dosyć popularny, nie tani układ soczewek, bo to jest 6 soczewek symetrycznie ułożonych, dających bardzo przyzwoity obraz. Natomiast, no, przyzwoity obraz. To jest tak jak to zdjęcie, które, to jest za mną tutaj widać. To jest jakość tego obiektywu, która jest bardzo dobra. Znaczy,
niektórzy mówią, że jest wybitna. Mnie nie powaliła jakoś jego na kolana. Stwierdziłem, okej, fajnie, dobrze. Robiłem sobie tak nim zdjęcia. O robieniu zdjęć to za chwileczkę, jak się nim robi zdjęcia. Ale jak zacząłem już te zdjęcia wywołałem, zacząłem je oglądać, to przy jednym zdjęciu zrobiłem takie wow. Przy tym zdjęciu. Jak spojrzałem na tą latarnię, to stwierdziłem, to jest zdjęcie, dla którego ten obiektyw, ten aparat można pokochać na całe życie i już więcej nic nie chcieć od niego. To jest tak, że gdzieś w latach, 90. znajomy fotograf, taki lekko znajomy, z którym rozmawiałem, mówi, ty sprzedaj swojego Pentaxa, bo ja wtedy robiłem zdjęcia Pentaxem, zapożycz się. Kup sobie Voigtlandera Besse i będziesz miał aparat na całe życie. I to jest prawda. Znaczy ja wtedy tego nie zrobiłem oczywiście, bo dzisiaj bym miał Voigtlandera Besse, którym bym robił od 30 lat zdjęcia. Natomiast on miał rację. I ta Vitessa to jest taka, że jak już ją zaczniesz używać i pokochasz ten obiektyw, pokochasz ten obrazek. Jeszcze raz, Natalia. Jak ktoś jeszcze nie pokochał, to już powinien pokochać. Jak pokochasz ten obrazek, to już nigdy go nie zostawisz. Nie oddasz. Przy czym, to od razu. To nie jest mój aparat. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pożyczenie mi tego wspaniałego aparatu. To jest aparat pana Krzysztofa, który zresztą ma też ciekawą historię, ponieważ sam aparat został zakupiony w Japonii, ale był niesprawny, czyli nie działał w nim dalej. Więc pan Krzysztof dokupił do niego w Stanach jeszcze drugi aparat popsuty i magicy w Łodzi złożyli z tego jeden śliczny aparat. To jest ważne, bo ważne jest dbanie o ten aparat, żeby on działał. Może pominę całą tą mechanikę. To jest tak, że czytałem u jednego specjalisty, który zajmuje się serwisowaniem właśnie Voigtlanderów, mówi, jedną z przyczyn, która psuje się ten aparat, to jest właśnie ten tłoczek. Nie wolno pozwolić mu tak skakać. Bo jak się otwiera ten aparat? Żeby go otworzyć, trzeba nacisnąć spust i wtedy drzwi się otworzą i tłoczek wyskoczy. Więc warto pamiętać o tym, żeby tu zawsze była ręka. Naciskam spust, przytrzymuję, żeby tłoczek nie stuknął do końca do samej góry. W tym akurat drzwi nie otwierają się z takim stuknięciem, więc trzeba im lekko pomóc się otworzyć. I tamten technik, specjalista mówił, nigdy nie pozwalaj, żeby ten tłoczek uderzał ci do samej góry, ponieważ po kolei te mechanizmy są wtedy nadwyrężane po drodze idące. A mając ten jest sprawny, śliczny aparat, warto o niego dbać. Nawet jeśli byłby mój, też bym o niego dbał, o cudze oczywiście dbam jeszcze bardziej. Natomiast sama obsługa aparatu, to jest, bo ja nie powiedziałem jeszcze najważniejszych rzeczy. Nie powiedziałem parametrów technicznych. Ultron 50 ze światłem 2.0 od 2.0 do 16 przysłony. Rzucę okiem szybko, żeby sprawdzić, czy mówię prawdę. Nie, do 22. Migawka tu jest synchrokomput w tym wypadku ze światem od jednej sekundy do 1/500 części sekundy i od razu uwaga przy tej 1/500 części sekundy. Jeśli chcesz użyć 1/500 części sekundy, musisz najpierw ustawić 1/500, a dopiero później naciągnąć film. Bo jeśli będziesz chciał to zrobić odwrotnie, to się to nie uda, a na siłę możesz tylko go popsuć. Pozostałe czasy możesz naciągnąć migawkę, jak w tej chwili naciągnąłem migawkę. Drugie naciśnięcie nic nie robi, po prostu naciskasz drugi raz, ona jest tak naciągnięta i mogę w tej chwili czasy ustawiać, przestawiać przysłony jak chcę, za wyjątkiem 1/500 części sekundy. Jeśli zrobię zdjęcie, to dopiero w tej chwili mogę przestawić na 1/500, jeśli bym chciał takiego czasu użyć. To jest wersja L. I nie ma nic wspólnego z tą latarnią morską, po prostu pierwsza wersja dzisiaj określana jest jako wersja A i była produkowana od 50 do 54 roku wyłącznie z tym obiektywem Ultron. W 54 roku zrobili modernizację aparatu. Oprócz tam drobnych modernizacji prowadzili dwie wersje. Wersję N, czyli zmodernizowaną wersję A i wersję L, czyli z światłomierzem. L od światłomierza jest. I wersja N od L różni się bardzo mało i obydwie powstały w roku 54 i były produkowane do 57. W wersji
N był dostępny ten obiektyw 50 ze światłem, ten Ultron, ale też był dostępny Skopar, żebym się nie pomylił, z 50 ze światłem 3,5, czyli po prostu Tessar. W związku z tym, że wtedy już firma współpracowała, połączyła się z Zeissem, więc był to najprawdopodobniej produkowany przez Zeissa Tessar, aczkolwiek spotkałem się z opinią, że był produkowany przez Cosinę obiektyw. Nie wiem. To jest bardzo duża szansa, że te Ultrony były produkowane jednak przez Zeissa. W wersji L, tak jak ta, ze światłomierzem, można spotkać 3 obiektywy. Tą 50 tego Ultrona ze światłem 50 ze światłem 2.0, Skopara z światłem 2.8 lub 3,5, raczej 3,5 lub też 2.8 można było takiego spotkać. Oczywiście najbardziej poszukiwany jest Ultron, najciekawszy, najfajniejszy, no latarnia, wiadomo. Nie da się uzyskać na innym obiektywie na innym obiektywie w tej wersji takiego rozmycia. Obiektyw później był używany jeszcze w późniejszych wersjach jako Color Ultron, był jeszcze raz zmodernizowany i jako Color Ultron 50 mm ze światłem 1.8 można było go spotkać, na przykład w Zeissowskim, czyli w produkowanym przez Zeissa Icoflexie. No ich lustrzance praktycznie, którą oni produkowali. A propos od razu tych, tu jest obiektyw niewymienny i do trzeciej wersji, czyli do L, był obiektyw niewymienny. W 1957 roku została obydwie wersje N i L zaprzestano produkcji, a wprowadzono wersję T, która miała wymienne obiektywy i nie miała już tych drzwi. One były jakby takie na stałe, tu możemy zdjęcie pokażę, na stałe wyglądające takie skosy, gdzie obiektyw miał być sztywny i obiektywy były wymienne. Zastosowali dziwny, jedyny w swoim rodzaju system mocowania obiektywów. W związku z tym obiektywy można do nich kupić ich produkowane, czyli Color Skopar 50 ze światłem 2.8 jako podstawowy obiektyw, ale można było Skopareta 35 ze światłem 3.4, Dynareta 100 ze światłem 4.8 oraz Super Dynareta 135 ze światłem 4.0. I to mocowanie obiektywu było na tyle unikalne, że praktycznie jeszcze jest jeden aparat, który był produkowany, czyli Brown Super Colorette, który miał to samo mocowanie i też jeszcze kilka obiektywów, raz, dwa, trzy, 4, 5 obiektywów było do tego Browna produkowane, ale one są jeszcze rzadziej spotykane obiektywy. Rzuciłem okiem na ściągę, czego nie powiedziałem o aparacie. Nie powiedziałem jeszcze o wielu rzeczy. Spokojnie. Zdejmowana tylnia płytka, odpinamy, przekręcamy, zdejmujemy. W pierwszej wersji ona była nie do końca, była tak zsuwana do tego mniej więcej miejsca w pierwszej wersji i klapka, znaczy docisk był połączony z korpusem. Tu jest docisk jak normalnie, mamy wygodny system zakładania, mamy zaznaczone rolkę, zakładamy, przewijamy od razu. Rzecz, która jest niespotykana w wielu aparatach. Tu po otwarciu możemy ustawić sobie rodzaj filmu, jaki mamy włożony, ale to jest mały problem. Natomiast licznik zdjęć znajduje się tu pod pokrywą, co oznacza, że przy założeniu filmu musisz go zzerować, ustawić na 0. On się obraca w jedną stronę, więc w drugą stronę nie można. Ustawiasz na 0 i wtedy, jeszcze raz, na rąbik. Tu ma być rąbik. Ustawiasz na 0 i jeśli tego nie zrobisz, to później po założeniu pokrywy nie masz możliwości ustawienia licznika, co jest rzeczą niespotykaną i oczywiście jak założyłem negatyw, już spokojnie przewinąłem, dobra, ustawimy licznik, dobra, to ile pokazuje? 26. No dobra, to liczymy od 26 w kółko, czyli gdzie mi się mniej więcej skończy, żebym wiedział, ile zdjęć zrobiłem. Jest to rzecz, tak zrobili. Ok? Tak zrobili. Natomiast precyzja zakładania tego elementu, że w ogóle to widać, po tym widać jakość, jak można zrobić pięknie aparat. Opa, dociągamy i
Przekręcamy. Zamknąłem? Nie, nie zamknąłem. O, teraz zamknie się. Hop, hop. Zamyka się to bardzo wygodnie, bardzo precyzyjnie. Rączka zwijania powrotnego filmu zamykana tak, żeby jej nie było widać. W momencie, kiedy postawimy aparat na czymś, to on się przewróci. Żeby się nie przewrócił, to jest taki minimalny, malutki. O. Zatrzask, który powoduje, że możemy go wtedy postawić i on będzie stał na płaskim. Zamknę go od razu, bo on się, jak się zamyka drzwi od stodoły, to on się sam automatycznie zamyka, ale wtedy jest takie dziwne, mocne chropnięcie, którego nie lubię. To jest oczywiście dalmierz. Więc dalmierz musimy mieć oczko. Mamy oczko i gdzie musimy poobracać ostrością. Pierścieniem ustawienia ostrości. Tu z tyłu obracamy pierścień ustawienia ostrości, mamy u góry potwierdzenie odległości, a dalmierz jest bardzo wygodny, ładny i bardzo dobrze w nim widać ustawienie ostrości. Filmik jak to wygląda pokazuje, jak się ustawia ostrość. Wersja L posiada wbudowany światłomierz selenowy. Tu mamy selen, tu mamy światłomierz, który działa. Bardzo dobrze działa. I taką dziwną tabelkę u góry, która pokazuje, co musimy ustawić na światłomierzu. No w tym wypadku musimy ustawić, ja używam filmu ISO 100, w związku z tym tak jak ASA 100, czyli na E i odczytujemy jakąś liczbę. Jest to EV, czyli ekwiwalent naświetlenia, którą ustawiamy tutaj na pierścieniu z przodu. Ustawiamy na ekwiwalent naświetlenia i już mamy połączone czas i przysłonę w jedną parę, której możemy wtedy przełączać się tylko skontrolujemy, co się przełączamy i już wiemy, że to jest zachowany czas i przysłona. Mocowanie filtrów jest różne, bo albo jest na bagnet, albo na gwint i to się zmieniało w czasie, natomiast nie będę zanudzał szczegółami, czym różnią się poszczególne wersje, ponieważ oprócz tych 4 podstawowych wersji mamy jeszcze ileś podwersji, chyba ogólnie wyróżnianych jest 16 wersji jakby tego Voigtlandera, czyli Vitessy. O czym nie wspomniałem? Nie wspomniałem o tym, że aparat umożliwia wykonanie wielokrotnej ekspozycji. Wielokrotną ekspozycję wykonuje się bardzo prosto, czyli naciągamy negatyw z migawką, robimy zdjęcie. Następnie, chcąc wykonać następne zdjęcie na tej samej klatce, należy wcisnąć przycisk zwijania powrotnego i naciągnąć migawkę jeszcze raz. I naprawdę nie przewija filmu. Ja to sprawdziłem, nie zrobiłem takiego zdjęcia żadnego, żeby to sprawdzić na negatywie jakby filmowym, natomiast sprawdziłem to na negatywie, który włożyłem i to działa. I teraz robimy zdjęcie. I naciskając przycisk przewijania, on nam przewinie film już do następnej klatki i bez żadnego przeskoku, bez niczego, że coś się wydarzyło. Tak działa ten aparat. Nie sprawdziłem, czy licznik przeskakuje wtedy. Hop, mamy klatkę w tej chwili, powiedzmy nie, no, zrobimy tak, że jest druga klatka, zrobiłem drugie zdjęcie, nacisnę i przewijemy. Licznik się nie przewinął. Trzecie zdjęcie. I licznik się nie przewija. Nie pamiętam, bo ja czytałem instrukcję, ale nie pamiętam, czy ja to wyczytałem z instrukcji, czy z jakiegoś opisu, że tak można to wykonywać podwójną ekspozycję, natomiast można wykonywać w ten sposób podwójną ekspozycję. Aparat jest wdzięczny, świetny. Porównanie jego do Leica nie jest jakieś nieuzasadnione. Do tego wygląda tak, że to się nie da pomylić z jakimkolwiek innym aparatem, zwłaszcza ta wersja, mi się podoba wersja L, bo ten światłomierz tutaj tak dopasowuje się do wyglądu. Napis Voigtlander jest troszeczkę mniejszy i mniej taki rzucający się w oczy, ale dzięki temu takie delikatniejsze logo mi bardziej pasuje. I sam aparat jest naprawdę rewelacyjny. Składanie aparatu pokazywałem już, naciskamy go z góry. To jest tak, że to się składa pyk i zamkniemy. To jest tak, że nie możemy schować tego tłoka, dopóki nie zamkniemy obiektywu, ponieważ on jeszcze będzie przewijał film. W tej chwili składam i przekręcam go leciuteńko. Otwieranie tłoka
tłok jest otwierany, zdejmowana blokada tłoka w tej chwili jest przez otwarcie się wrot. Jeśli one się nie otworzą, on nie wyskoczy. Więc naciskając spust, blokuje tłok, ładnie wyskakuje. Gdyby drzwiczki się nie otworzyły, to on by nie wyskoczył. To jest mechanizm taki wielokrotnego, tym blokuje to, a tym blokuje to. Zakładam go jeszcze raz, zamykam. No. O. Trzeba nabrać prawy. Aparat jest śliczny. Panie Krzysztofie, jeszcze raz bardzo dziękuję za pożyczenie mi tego wspaniałego aparatu. W związku z tym, że tych aparatów jest mało, należy dbać o te aparaty. Pamiętać o tym, że jeśli one dzisiaj działają, to pilnować, żeby im nie zrobić krzywdy, ponieważ dobrze by było, żeby one działały jeszcze przez następne 50 lat, a w sumie to tak jakby pan Krzysztof teraz ten aparat sprzedał, to kto będzie wiedział, że on pochodzi z dwóch różnych, jeden z Japonii, drugi ze Stanów, połączone w Łodzi, aparatów. I być może, że któryś z twoich aparatów też ma jakąś ciekawą historię, tylko o tym nie wiesz. Dlatego uważam, że o stare aparaty, zwłaszcza, że nie znamy historii, warto dbać, bo nie wiadomo, co one zrobiły, co one przeszły i ile kto włożył w nie serca i pracy, żeby mogły nadal działać. I dlatego warto takie aparaty kupować, dbać, fotografować nimi i czerpać przyjemność z zrobienia takich zdjęć. No naprawdę, zdjęcie, jak je zobaczyłem, to powaliło mnie, stwierdziłem, no dobra, ja już mogę umierać. nie umarłem na szczęście. Chociaż choroba mnie próbuje rozłożyć. Także dziękuję Ci za uwagę. Zachęcam do fotografowania różnymi ciekawymi, pięknymi, wspaniałymi aparatami. Zachęcam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć. Galeria jeszcze.